Witamy Was w kolejnym odcinku Poprzez wieki. Dzisiaj, proszę Państwa, odwiedziliśmy wyjątkowy zamek w Czersku. Szwedzi okupują go od dłuższego czasu i dzisiaj sprawdzimy, czy polskim obrońcom uda się odzyskać panowanie nad zamkiem. Oglądajcie cały odcinek, porozmawiamy z rekonstruktorami, z organizatorami, zobaczymy trochę uzbrojenia, zobaczymy Szwedów, Polaków, husarzy. Zapraszamy! Jesteśmy na zamku w Czersku, gdzie od 2015 roku Smocza Kompania organizuje imprezę Szwedzi na zamku. Nawiązuje ona do wydarzeń z potopu szwedzkiego, kiedy to Szwedzi po bitwie pod Warką, wycofując się, zajęli prawie że opuszczony zamek. Po 2 dniach, kiedy okazało się, że wojska polskie nie mają możliwości zdobywania fortecy, Szwedzi opuścili go jednocześnie, wysadzając część murów i wieże. Zamek się nie podniósł z tej ruiny, to już do dzisiejszego dnia możemy obserwować zniszczenia, zresztą jak w większości polskich zamków. Impreza jest według mnie jedną z ciekawszych, szczególnie na Mazowszu, ponieważ przyjeżdża dużo rekonstruktorów. W tym roku mamy około 180 osób, ponad 100 żołnierzy, którzy mogą wyjść w pole, mogą Państwo zobaczyć muszkieterów, mogą Państwo zobaczyć piknierów. Jest też jazda, która prezentuje swoje walory bojowe. Tak więc jest to impreza, którą wydaje mi się, jeżeli szczególnie jesteście Państwo mieszkańcami Mazowsza, to warto zobaczyć. Witam, Piotr Grygiel z projektu Rotella. Mam na sobie ubranie podoficera piechoty cudzoziemskiego autoramentu, czyli zachodniej, szwedzkiej, niemieckiej, w zależności jak na to patrzeć. Raczej po godzinach, a nie szykującego się do bitwy, więc w naturalnej wełnie z jednak jedwabnymi ozdobnikami jak szamerunki i guziki, które wskazują po prostu na to, że ta sylwetka ma trochę więcej pieniędzy niż zwykły żołnierz. Kubacki Jarosław, książęca drużyna, a także Bractwo Rycerskie Smocza Kompania rekonstruuje rajtarię, czyli rodzaj lekkiej jazdy zachodniego typu, która była używana zarówno przez stronę szwedzką, jak i przez stronę polską, o czym niewiele osób wie. Na uzbrojenie tego typu jazdy składał się kolet wykonany ze skóry wołowej lub łosiowej, bardzo często rękawice ochronne i już nieobligatoryjnie, nie zawsze, ale bardzo często napierśnik z naplecznikiem, hełm typu Pappenheimer, czyli podobny do szyszaka husarskiego, broń boczna, miecze kawaleryjskie, często mylone z długimi rapierami, ale nieco krótsze, bardziej przystosowane do cięcia z konia, a także przede wszystkim broń palna, która była używana z siodła podczas taktyki walki zwanej karakolem, polegającej na tym, że jazda zbliżała się do oddziału wroga, wykonywała salwę, odwracała konia drugim bokiem, wykonywała drugą salwę i odjeżdżała, a kawałek dalej, by broń przeładować. Gdy oddziały wroga były już rozbite, zaczynały się działania pościgowe i pacyfikacyjne. Szymon Markowski, książęca drużyna, rekonstruuje postać husarza, druga połowa XVII wieku. Strój, który mam na sobie, to oprócz stroju polskiego, czyli buty, spodnie węgierskie i żupan. W kolorach oczywiście najpopularniejszych czerwienie, szkarłaty. Jedwab, jak widać zresztą po błysku tutaj odbijającym się w słońcu. No i zbroja husarska, ten konkretny model wzorowany na obrazie Husaria pod Smoleńskiem, 1664 rok. Najpopularniejsza zbroja właściwie w tym okresie.
jeśli chodzi o różnice między zbroją na przykład rajtarską, kirasierską czy husarską, to większych w zasadzie nie było. Wiele takich egzemplarzy, które zostały nam zrabowane w czasie potopu szwedzkiego, znajduje się na przykład w zamku Skokloster. I ta zbroja konstrukcyjnie nawiązuje właśnie do tych zachowanych egzemplarzy. Skrzydła bywały, jak ustalili historycy, owszem, natomiast po pierwsze skrzydeł do pleców raczej nie montowano, są niepraktyczne. Do tej pory trwają takie utarczki, można powiedzieć, między historykami, jak to było z zastosowaniem bojowym. To, z czym mamy do czynienia najczęściej w muzeach, to są jakieś XIX-wieczne stylizacje na podstawie chociażby malarstwa Kossaka, prawda, czy innych, czy Brandta, więc to nie miało wiele wspólnego z prawdą historyczną. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Braci Rycerskiej Malleus Maleficarum, Tomasz Szumański. Reprezentuje sylwetkę bogatego warszawskiego mieszczanina, który no niestety wypowiedział posłuszeństwo prawowitemu królowi Janowi Kazimierzowi, przechodząc na stronę Karola Gustawa, czyli Szwedów, chcąc po prostu uniknąć splądrowania własnej kamienicy i utraty majątku. Zaciągnąłem się do rajtarii księcia Bogusława Radziwiłła, ale ponieważ zjedliśmy wszystkie nasze konie, to dzisiaj walczę pieszo jako pikinier. Jestem ubrany po hiszpańsku, mam na sobie strój wierzchni, tak zwaną ropillę. Jest to wełniana kurtka podszyta jedwabiem, a na to wszystko jest nałożone na wams i pludry, czyli taki typowy niemiecko-hiszpański, czy też po prostu mówiąc zachodnioeuropejski strój, jaki wybierali bardzo często mieszczanie polscy, mieszkający w dużych miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk, szczególnie na zachodzie Rzeczypospolitej. Moi drodzy, widzicie pewnie, że mój strój zmienił się troszeczkę, a to oznacza, że właśnie ruszamy do bitwy. No i cóż, nasza przygoda w niesamowitym Czersku dobiega końca. Bardzo dziękujemy Smoczej Kompanii za zaproszenie. Mamy nadzieję, że Wy również w przyszłym roku odwiedzicie to fantastyczne miejsce. I teraz klasycznie zapraszamy Was do subskrybowania, dawania lajeczków, komentowania. Powiedzcie nam, zachęćcie nas. Chętnie odwiedzimy inne rekonstrukcyjne imprezy i zobaczymy, co się u Was dzieje. Trzymajcie się!